Cześć! Z tej strony Ola z szydełkarni.pl, a dzisiaj... Co to było? To smok! Dzisiaj robimy smoka, czyli zaczynamy serię chińskich znaków zodiaku. A że ten rok, czyli 2024, to właśnie rok smoka, dlatego stwierdziłam, że zacznę właśnie od niego. To co? Zobaczmy, co będzie nam dzisiaj potrzebne. Ok, a więc dzisiaj potrzebujemy szydełko, u mnie jest to 3,5 mm i do tego przede wszystkim główny kolor i u mnie jest to taki miętowy i tutaj na nagraniu, bo już widzę, wygląda na bardziej niebieski, ale mój jest trochę bardziej zbliżony do zielonego. Włóczka, jaką dzisiaj używam, to Opus Natura Extra Cotton, czyli połączenie poliakrylu z bawełną, praktycznie pół na pół, idealny do maskotek. Do tego biały, ale biały będzie tylko kawałek, bo zrobimy z niego rogi naszego smoka i kawałek żółtego, jak widać już trochę mi się rozwaliło, ale żółty przyda nam się do wyszycia gwiazdek. Więc jakby nie będziemy z niej szydełkować z tej żółtej włóczki, tylko ona nam się przyda. Ja sobie tak dobrałam, żeby właśnie były takie zupełnie przeciwne, żeby było ładnie widać. Oczywiście link do tych włóczek znajdziecie w opisie tego filmiku. Do tego oczywiście dzisiaj znacznik i można używać takie zwykłe plastikowe znaczniki, ale ja preferuję przekładanie z rzędu na rząd. Czego? Kordonka, więc raz do przodu, raz do tyłu, a później hop i jednym ruchem wyjmujemy. Myślę, że no oczywiście są osoby, które są bardziej przyzwyczajone. Ja szczerze nie lubię takich plastikowych, bo trzeba je odpinać, przypinać, odpinać, przypinać. I poza tym, jak jest założony kordonek, to łatwiej się liczy rzędy. Zobaczycie zresztą. Ok, do tego oczywiście ostre nożyczki, żeby nie poszarpały nam włóczki. Igła do zszywania, igła do zszywania naszych części, a części naszego smoka, taka tempa, żeby nie pohaczyła nam paluszków, a żeby zszyła i weszła tam, gdzie trzeba, czyli pomiędzy półsłupki, a nie pomiędzy włókna włóczki. Co jeszcze ważne dzisiaj? Wypełnienie, czyli kulka silikonowa nie uczula, po kontakcie z wodą wraca później do swojego kształtu, czyli żadnej waty nie używamy, a zawsze kulka silikonowa. Gdzie ją znajdziecie? W pasmanteriach albo w sklepach, uwaga, z wyposażeniem do domu, bo często w takich wypełnieniach do poduszek, takich ozdobnych, właśnie w środku jest kulka silikonowa, podpisana może być taka rurka silikonowa. Jeżeli tam jest coś innego, to nie bierzemy. To jest najlepsze, a w pasmanteriach właśnie pod nazwą kulka silikonowa, bądź po prostu wypełnienie do maskotek. Oczywiście oczy. Oczy, u mnie to są oczy 8 mm, ale mogą być większe. Ten smok może mieć dużo większe oczy, może mieć dużo mniejsze. Można też je wyszyć. Ja aktualnie dzisiaj nie będę wyszywała, będę używała bezpiecznych oczu. Patrzę, czy mam tutaj już wszystko i wydaje się, że mam. Wypełnienie jest, igła, oczy, znaczniki, więc możemy zaczynać. Oczywiście można też mieć szpilki, ale bez szpilek też da radę, więc zaczynamy. Ok, mamy to i zaczynamy od nóg. Dlaczego od nóg? Bo one są aż 4 sztuki, więc stwierdziłam, że na początku zrobię to, co będzie najbardziej monotonne, bo 4 razy trzeba zrobić dokładnie to samo. I zaczynamy od Magic Ringa i od razu mówię, cały filmik na Magic Ringa tu oraz w opisie filmiku. Zaczynamy od Magic Ringa z 7 półsłupków. Hop i 7 półsłupków. Ok. Raz, 2, 3, 4, 5, 6 i 7. Bierzemy, ściągamy ładnie i nakładamy znacznik. Nakładamy znacznik w taki sposób, że krótka część idzie do tyłu, z przodu dłuższa. Pamiętamy, że znacznik zawsze musi być nad nitką roboczą, czyli nitka robocza zawsze jest pod znacznikiem, bo gdyby było odwrotnie, to po prostu ten znacznik nie odgrywałby swojej roli, bo zniknąłby gdzieś pomiędzy naszymi nitkami. I teraz co robimy? Teraz robimy w każdym po 2 półsłupki, czyli tak, żeby z tych 7, które mamy teraz, zrobiło nam się 14. Czyli każde oczko przerabiamy 2 półsłupkami. Zobaczcie, jeden i drugi półsłupek też w tym samym oczku
i już 2 sobie wystają, więc hop, każdy półsłupek przerabiamy, każde oczko przerabiamy 2 półsłupkami i spotykamy się oczywiście na końcu tego rzędu. Ok, przerobione i tutaj powinno być teraz 14 oczek. 2, 4, 6, 8, 10, 12 i 14. Łatwość nóżek jest taka, że już więcej dodawania tutaj nie ma. Teraz już są rzędy powtarzania, czyli w 5 kolejnych rzędach, czyli 3, 4, 5, 6 oraz 7 robimy wszystkie oczka pojedynczo, czyli w każdym oczku jest 1 półsłupek, czyli inaczej w kolejnych 5 rzędach będzie po 14 półsłupków. No w każdym tym rzędzie, więc przerabiamy, spotykamy się na końcu rzędu 7 i dalej będziemy wtedy tworzyć tego naszego smoka. Oczywiście nogi robimy razy 4, więc spotykamy się na końcu rzędu 7. Ok, po 7 rzędach, zobaczcie, noga wygląda zupełnie inaczej. 7 łącznie, zobaczcie, 2, 4, 6 i 7. Na końcu robimy oczko ścisłe, czyli wbijamy, narzut, wyciągamy i wyciągamy. Troszkę można ściągnąć i teraz obwijamy 2 razy dookoła nogi, czyli raz, 2 i teraz dopiero kawałek dalej odcinamy włóczkę. To jest taki sposób, że wiemy, że to, co jest tutaj, na 100% starczy nam do przyszycia. Nie będzie tego za dużo, w sensie nie zostanie za dużo tej wolnej włóczki, którą pewnie i tak wyrzucimy. Wyciągam to w górę szydełkiem i pierwsza noga jest. Oczywiście ja już mam tutaj gotowe 4 nogi i przechodzimy teraz do głowy. Ok, znaczniczek i zaczynamy. Zaczynamy od ostrości. Ja już widzę, że znacznik mi ściąga, ale za chwilę go przecież stamtąd wezmę. Zaczynamy od Magic Ringa z 6 półsłupków i przypominam, że tutorial cały na Magic Ringa w opisie tego filmu. Ok, 6, ściągamy, nakładam znacznik i robimy dodawanie, czyli tak jak w przypadku nóg, po prostu w każdym oczku robimy po 2 półsłupki, tak? Czyli hop, wbijam się w pierwsze, robię półsłupek i kolejny nie robię w następnym, tylko jeszcze raz w tym samym oczku i mamy dodawanie. I tak w każdym oczku, czyli w każdym oczku 2 półsłupki. O, tutaj mi się coś rozdwoiła włóczka. No. Ok. I spotykamy się oczywiście na końcu tego rzędu. Ja tu troszkę przyspieszę. Ok. O nie, znacznik! A zaraz go szybko przełożę. Ok. Mamy to. I liczymy. 2, 4, 6, 8, 10, 12. I teraz przerzucam znacznik i kolejne 2 rzędy to są rzędy powtarzania, czyli tutaj nic nie dodajemy, nic nie odejmujemy. Po prostu każde oczko przerabiamy 1 półsłupkiem, czyli inaczej. W rzędzie 3 i w rzędzie 4 robimy po 12 półsłupków i spotykamy się na końcu rzędu 4. Ok, mamy to. Zobaczcie, już jest inny kształt, taka mini miseczka. Teraz w kolejnych rzędach znowu będziemy dodawać. I teraz w rzędzie 5 dodajemy co drugie oczko, czyli w pierwszym oczku robimy normalny półsłupek. O, zobaczcie, źle przerzuciłam znacznik. O, i już mi zniknął prawie. Musimy pamiętać, że jak wbijamy, to znacznik zostaje nam zawsze po prawej stronie, dobra? O, teraz przeciągnęłam go. Ale jak ułożę, to jest ok. I teraz tak, w pierwszym robimy 1 półsłupek, a w drugim robimy właśnie to dodawanie, czyli znowu
2 półsłupki w jednym oczku i tak na przemian. Znowu 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 i tak do końca rzędu. W rzędzie łącznie tą parę, czyli półsłupek i dodawanie zrobimy 6 razy. Dzięki temu z 12 zrobi nam się 18, więc dodajemy co drugie oczko i spotykamy się na końcu tego rzędu. Rząd 6 to znowu dodawanie i teraz dodajemy nie w drugim, a w trzecim oczku, czyli pierwszy to jest półsłupek, drugi to jest półsłupek, drugie oczko i trzecie oczko to jest dopiero dodawanie, czyli właśnie znowu 2 w jednym oczku i tak powtarzamy do końca rzędu, czyli 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2 i wtedy na końcu tego rzędu powinno być łącznie 24 półsłupki. Rząd 7 to rząd powtarzania, czyli po prostu przerabiamy wszystkie oczka pojedynczo, tak żeby znowu na końcu wyszły nam tylko 24 oczka, żeby nam się tutaj nic nie dodało i spotykamy się na końcu tego rzędu, czyli pamiętamy pojedynczo i w rzędzie musi być 24. Ok, w rzędzie 8 dodajemy i to jest już ostatnie dodawanie na głowie, więc luzik, nie? I teraz dodajemy w czwartym oczku, czyli tak, pierwsze oczko to półsłupek, uwaga na znacznik, drugie oczko to półsłupek, trzecie oczko to półsłupek i dopiero w czwartym jest dodawanie, czyli hop jeden i hop drugi tym samym i powtarzamy tak do końca rzędu, czyli znowu 3, dodawanie, 3, dodawanie, 3, dodawanie i spotykamy się na końcu tego rzędu, wtedy powinno być w rzędzie łącznie 30 oczek. Dobra, 8 rząd za nami. Teraz uwaga, skupienie 100%. W kolejnych 4 rzędach, czyli 9, 10, 11 oraz 12, 4 rzędy. Robimy powtarzanie, czyli znowu tyle samo oczek musi być w tych kolejnych rzędach, aż do rzędu 12, czyli nic nie dodajemy, nic nie odejmujemy. Dzięki temu głowa naszego smoka uzyska odpowiedni kształt i będziemy mogli wtedy dalej robić, więc przerabiamy po 30 półsłupków w 4 kolejnych rzędach i spotykamy się na końcu rzędu 12. Ok, 12 rzędów za nami, czyli powtarzanie i teraz tak naprawdę do końca zostały nam już tylko rzędy odejmowania i będziemy zamykać tą głowę smoka, ale zanim zamontujemy oczy, czyli tak, biorę sobie tutaj, hop, oczy i sprawdzam sobie, bo oczy zamontuję między 6 a 7 rzędem. Co to znaczy? Patrzę sobie tutaj, gdzie mam znacznik i liczę 2, 4, 6. Więc sprawdzam, bo tu jest 6, a jeżeli tu jest 6, to znaczy, że ten obok jest 7. Przejeżdżam sobie wyżej i powiedzmy montuję tutaj oko. O, włożę je na razie tylko. I liczę 9 przestrzeni przerwy, czyli miejsca, gdzie bym włożyła oko. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i w 10 wchodzę. Hop, mam oczy, no to je jeszcze zabezpieczę. Czyli patrzymy, od drugiej strony oczy wyglądają jakby miały takie schodki. I nakładam i uwaga, pstrykam. Pstryk. I drugie tak samo. Nakładam, pstrykam. I no, mocno. No, jeszcze nie weszło. O, weszło, widzicie? Już widać ten kształt. Odwracam i wiem, że moje oczy, a raczej smocze oczy mojego smoka są już bezpiecznie zamontowane i na pewno w żaden sposób nie wyskoczą. Ok, to zaczynamy rzędy odejmowania. I patrzymy i sprawdzamy. Pierwsze 3 oczka. 1, 2, 3. To jak widać zwykłe półsłupki i dopiero 4 oczko. Uwaga, za przednią niczkę, czyli nie wbijamy się tak, a wbijamy się tylko za przednią i nie wyjmując kolejne tylko za przednią, narzut wyciągam i jeszcze raz. 1, 2, 3 i znowu hop, za przednią nitkę,
a raczej pod przednią nitkę tak naprawdę. Hop, narzut, wyciągam i wyciągam. I powtarzamy to do końca rzędu, czyli 3 odejmowanie, 3 odejmowanie, 3 odejmowanie. Wtedy na końcu rzędu powinno nam z 30 zejść do 24 oczek. Dobra, odjęte i teraz w kolejnym rzędzie robimy 2 półsłupki. Pierwszy, drugi i teraz trzecie oczko z czwartym oczkiem łączymy, odejmując, tak? Czyli po prostu mamy mniej zwykłych półsłupków. I tak jak w poprzednim rzędzie powtarzamy to do końca rzędu, tyle że tym razem są to 2 półsłupki i odejmowanie i spotykamy się na końcu tego rzędu. Wtedy z 24 powinno nam się odjąć do 18. Mamy 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 rzędów skończonych i w tym miejscu już zrobiłam wypełnienie, w sensie włożyłam je do środka. Tak jest wygodnie, za chwilę będzie mniejsza przestrzeń, można też dopiero po tym rzędzie. Pamiętając, że już jak jest wypełnienie, to już się trochę mniej wygodnie tutaj to robi. Ok, w kolejnym rzędzie robimy odejmowanie w każdym drugim, a raczej łącząc każde drugie z trzecim. Czyli w pierwszym jest półsłupek, znowu zobaczcie, o jeden mniej zwykły półsłupek i teraz dopiero łączymy drugie oczko z trzecim oczkiem i powtarzamy to do końca rzędu, dobra? Czyli znowu 1 i odejmowanie, 1 i odejmowanie, 1 i odejmowanie i spotykamy się na końcu tego rzędu. Wtedy z 18 powinno nam zejść do 12 oczek w rzędzie. Ok, ostatni rząd odejmowania to już łączenie każdych kolejnych 2 oczek, czyli pierwsze z drugim, trzecie z czwartym, piąte z szóstym, siódme z ósmym, dziewiąte z 10 oraz 11 z 12. I wtedy z 12 schodzimy już do 6 oczek zaledwie i zaraz już zamkniemy tą głowę. Więc tutaj żadnych zwykłych półsłupków nie robimy. Zobaczcie, łączę każde kolejne z 2 za pierwszą, przednią nitkę. Przyznaję, nie zawsze jest to łatwe, ale w taki sposób już możemy ładnie to właśnie połączyć. O, zobaczcie, hop i hop i hop i hop. Dobra, i teraz kawałek dalej odcinamy. Zobaczcie, co tu się dzieje. O, nawet za dużo zostawiłam. Teraz wyciągamy od razu to szydełkiem, oczko w górę i zamykamy, czyli biorę, nawlekam tutaj igłę i przekładam przez każde oczko, czyli tutaj 6 razy od środka do zewnątrz. Raz, 2, 3, 4, 5 i 6. Przytrzymuję sobie kciukiem, ciągnę i pięknie mi się tutaj to już zamyka. Tą nitkę mogę sobie przewlec gdziekolwiek. Wbijam się. Mogę sobie ją tutaj tak naprawdę z tyłu również zostawić, bo tutaj później będzie przyszyta szyja, więc ta nitka może sobie tu zostać i zniknie. I zniknie pod szyją. Znacznik można już wyciągnąć. No to co? Bierzemy się za ciałko. Ok, nitka i wio. Zaczynamy tutaj od Magic Ringa. Uwaga, z 4 zaledwie, żeby ta końcówka ogona była taka jak najmniejsza, więc jest 4 tylko półsłupki. Raz, 2, 3 i 4. I teraz bierzemy, ściągamy, zakładamy znacznik. Ja tym razem wziąłam sobie tutaj kawałek żółtej nitki. I w kolejnym rzędzie dodajemy, ale dodajemy tylko co drugie oczko, tak żeby z tych 4 zrobiło nam się 6. Czyli w pierwszym oczku, no to nie będzie takie łatwe. W pierwszym oczku robimy 1 półsłupek, w drugim robimy 2 półsłupki, raz, 2, w trzecim znowu 1
I w czwartym znowu 2. O. Raz. I 2. Ok. I w kolejnym rzędzie robimy powtarzanie, czyli powtarzamy tylko pojedynczo każde oczko, tak żeby znowu w tym rzędzie, który teraz będzie, a to będzie trzeci rząd, znowu było 6 półsłupków, czyli w każdym oczku 1 półsłupek. Ok, i 6. Ok. W kolejnym rzędzie, uwaga, robimy dodawanie. Znowu co drugie oczko, czyli tak, żeby nam tutaj dodały się tylko 3, dzięki temu z 6 zrobi nam się 9, więc w pierwszym jest półsłupek, w drugim jest dodawanie i tak na przemian, tutaj łącznie dodajemy raptem 3 razy. Znowu półsłupek, znowu dodawanie i znowu półsłupek. I znowu dodawanie. Ok. I w kolejnym rzędzie robimy... W kolejnym rzędzie znowu robimy powtarzanie, czyli znowu przerabiamy każde oczko jednym półsłupkiem i spotykamy się na końcu tego rzędu. Następny rząd, czyli rząd 6, z tego co widzę, mamy 2, 4 i 5, więc kolejny rząd to rząd 6 i tu znowu dodajemy i robimy raz, 2 i dopiero dodawanie, czyli 2 zwykłe półsłupki i dodawanie. Czyli w każdym trzecim oczku jest dodawanie. Oczywiście powtarzamy to do końca rzędu, czyli 1, 1, 2, 1, 1, 2 i 1, 1, 2. Rząd 7 to znowu rząd powtarzania, czyli w tym rzędzie przerabiamy wszystko pojedynczo, czyli łącznie 12 półsłupków i spotykamy się oczywiście na końcu tego rzędu. Ok. Rząd, który tu mamy już? 2, 4, 6, 7, 8 rząd, to znowu rząd dodawania i teraz po prostu robimy o jeden zwykły półsłupek więcej. Czyli tak jak wcześniej były 2, tak teraz są 3 zwykłe. Jak raz, 2, 3 i dodawanie w czwartym oczku. Oczywiście powtarzamy to do końca rzędu, tam się spotykamy, wtedy powinno być 15 oczek na końcu tego rzędu. Dobra, ok. 9 rząd to rząd powtarzania, czyli przerabiamy 15 półsłupków w tym rzędzie, czyli nic nie dodajemy, nic odejmujemy. I uwaga, jeżeli chcecie, żeby wasz ogon albo ogon waszego smoka był dłuższy, to powtarzacie właśnie to powtarzanie, czyli 15. 15, 15, 15, tyle ile razy chcecie i dopiero później przerabiacie kolejny rząd, o którym będę mówiła zaraz. Ja robię tylko jeden rząd tutaj 15, bo mój smok nie będzie miał zbyt długiego ogona, ale jeżeli chcecie go wydłużyć, to właśnie w tym momencie, dobra? Więc ja tutaj przerabiam, przerabiam i za chwilę pokażę wam, co się dzieje w kolejnym rzędzie, a jeżeli u was smok ma mieć dłuższy ogon, to właśnie ten rząd powtarzacie tyle razy, ile chcecie, żeby był po prostu dłuższy. Ok, następny rząd, u mnie jest to akurat rząd 10, robimy dodawanie, czyli robimy teraz 4 półsłupki i dodawanie, czyli raz, 2, 3, 4 i dopiero w 5 robimy dodawanie, czyli znowu dzięki temu dodamy tylko 3 i z 15 zrobi nam się 18. Oczywiście powtarzamy, czyli znowu 4 dodawanie, spotykamy się na końcu tego rzędu. Dobra, teraz przed nami rząd 11. I w 11 robimy znowu dodawanie, bo jakby to jest już część ogona skończona, a teraz zrobimy taką jakby pupkę, nie wiem jak to nazwać, zadek, może tak być zadek, smoczy zadek. Po prostu wchodzimy już na część ciałka takiego całego, czyli z ogona, część ogonowa już jest za nami i teraz robimy 2 półsłupki i dodawanie, czyli w pierwszym oczku półsłupek, w drugim oczku
półsłupek i dodawanie dopiero w trzecim oczku. Dzięki temu dodamy aż 6 oczek, czyli z 18 zrobi nam się 24. I właśnie to jest już ta część taka szersza, czyli tak jak jeszcze raz mówię. Raz, dwa i dodawanie. Spotykamy się oczywiście na końcu tego rzędu. U mnie jest to rząd 11. Dobra. Rząd 12 to też jest rząd dodawania i to już jest ostatnie dodawanie przy tym ciałku. Teraz to już będziemy tylko schodzić, więc teraz robię raz, dwa, 3 i w czwartym oczku dodawanie. I oczywiście powtarzam to do końca rzędu, czyli 3 dodawanie, 3 dodawanie, 3 dodawanie. Wtedy na końcu rzędu powinno nam wyjść łącznie 30 oczek. Dobra, 12 rzędów za nami i teraz w kolejnych 4 rzędach, czyli 13, 14, 15 oraz 16 powtarzamy. Czyli przerabiamy po 30 półsłupków w tych kolejnych rzędach i spotykamy się na końcu rzędu 16. Więc robimy, przerabiamy. No i hop, pamiętamy, po 30 w 4 kolejnych rzędach. Ok, od rzędu 17 zaczynamy odejmować, czyli zmniejszać to nasze ciałko. I teraz robimy 3 zwykłe półsłupki i odejmowanie. To odejmowanie już było, więc już powinniście w miarę wiedzieć. Raz, dwa, 3. Gdzie było? Było przy głowie. I odejmujemy, czyli hop, za przednią narzut, przeciągamy. I przeciągamy, więc raz, dwa, 3, odejmowanie, raz, dwa, 3, odejmowanie, raz, dwa, 3, odejmowanie i tak do końca rzędu. I tam się też spotykamy, wtedy powinno być w rzędzie 24 oczka, 24 półsłupki. Ok, odjęte. I teraz w rzędzie 18 oraz w rzędzie 19 robimy powtarzanie, czyli przerabiamy znowu wszystko pojedynczo i spotykamy się na końcu rzędu 19. Pamiętamy po 24 półsłupki w każdym z tych 2 rzędów. W rzędzie 20 znowu odejmujemy. Tym razem robimy 2 półsłupki i odejmowanie, czyli hop, raz, 2 i trzecie oczko z czwartym oczkiem łączymy i odejmujemy. To odejmowanie też już znamy, czyli raz, 2, odejmowanie, raz, 2, odejmowanie, bo 1, 1, odejmowanie, 1, 1, odejmowanie. Spotykamy się oczywiście na końcu rzędu, wtedy w rzędzie powinno być łącznie 18 oczek, 18 półsłupków. O, dobra. Teraz w kolejnych 3 rzędach, czyli w rzędzie 21, 22 i 23 robimy znowu powtarzanie, czyli znowu po 1 półsłupku w każdym oczku i łącznie w każdym rzędzie powinno być 18 półsłupków, więc spotykamy się na końcu rzędu 23. Dobra, powtarzanie jest za nami i teraz w rzędzie 24 to już jest ostatnie odejmowanie na ciałku naszego smoka i to jest odejmowanie, jakie? Co drugie oczko, czyli robimy półsłupek i odejmowanie i dzięki temu z 18 zejdziemy do 12, czyli hop 1, odejmowanie i spotykamy się oczywiście na końcu tego rzędu. Ok, ostatnie odjęcie za nami i teraz uwaga, przez 3 kolejne rzędy, czyli u mnie będzie to 25, 26 i 27 rząd, robimy powtarzanie, ale jeżeli chcesz, aby szyja twojego smoka, bo to już jest szyja, była mega długa, dłuższa niż ta, którą tutaj zrobię, to te rzędy powtarzasz tak dużo razy, aż wyjdzie odpowiednia według ciebie długość szyi. I uwaga, zanim zrobimy nie wiadomo ile tych rzędów powtarzania, to najpierw bierzemy i wypełniamy smoka, bo za chwilę jak ta szyja będzie zbyt długa, to po prostu będzie ciężko włożyć to wypełnienie. Więc ja tutaj sobie robię 3 rzędy powtarzania, w trakcie za chwilę wypełnię tego smoka i tak naprawdę zostaną nam do ozdobienia skrzydła, uszy i poroże.
rogi, niewielkie, 2. Oczywiście jak będziecie chcieli, to możecie zrobić i 4, 3, 4, 5, 6. U mnie smok będzie miał 2 rogi, więc ja teraz robię 3 rzędy powtarzania, w każdym po 12 półsłupków i spotykamy się na końcu rzędu 27. Ok, mój smok, raczej jego ciało już zakończone. Na końcu robię oczko ścisłe, czyli wbijam się, narzut, wyciągam, wyciągam i co robię? Obwijam tak samo 2 razy, czyli raz, 2 i dopiero kawałek dalej odcinam włóczkę. Hop, to wyjmuję. No. Znacznik też już wyjmuję jednym pociągnięciem. Wypełnione, ogon można odgiąć jak się chce. Ok, no to teraz od razu na szybko zrobimy uszy, bo uszy to jest tylko magic ring z odpowiednich form, a dokładnie z półsłupków i słupków, więc uwaga. Hop, magic ring i uwaga. Najpierw 3 półsłupki. Raz. No, pomiędzy, a miało być pod spodem. 2 i 3. I teraz 2 słupki, czyli narzut pod, narzut wyjmuję, narzut przez 2 i drugi słupek. I znowu do końca 3 półsłupki. Raz. 2 i 3. Biorę, ściągam mocno i jeszcze mogę zrobić tutaj tak, że wbijam się, patrzę sobie, bo tu były 3 półsłupki, 2 słupki i 3, więc tutaj jest pierwsze oczko. Hop, łącznie 8 form. No i powinnam się tu przebić sztyłkiem i robię oczko ścisłe. Hop, hop, ściągam. Tu mogę już kawałek dalej odciąć. Tyle mi starczy na spokojnie do przyszycia. Wyciągam. Oczywiście uszy robimy razy 2. A teraz bierzemy się za skrzydła. Skrzydła mega proste, tak naprawdę samo dodawanie. I teraz zaczynamy od magic ringa z 6 półsłupków oczywiście. Raz, 2 i 6. Ściągam i teraz dodaję w każdym, czyli znowu w każdym oczku z tych 6 robię po 2 półsłupki, czyli z 6 zrobi mi się łącznie 12 i spotykamy się oczywiście na końcu tego rzędu, czyli dodawanie w każdym oczku. Ok, mamy 12, zarzucam znacznik do tyłu, tak żeby nic mi tutaj nie wypadło i w kolejnym rzędzie, czyli w rzędzie 3 robię dodawanie co drugie oczko, czyli półsłupek, a obok w oczku dodawanie i znowu powtarzam to do końca rzędu, czyli półsłupek, dodawanie, dodawanie i tam się spotykamy. Wtedy na końcu rzędu powinno być 18 oczek. Ok, dobra, mamy tą ostrość. W rzędzie kolejnym, czyli u mnie to będzie 4. rząd, robimy dodawanie co trzecie oczko, czyli hop, w pierwszym półsłupek, w drugim półsłupek, a w trzecim dodawanie i oczywiście tak samo powtarzamy to do końca rzędu, czyli 1, 1, 2, 1, 1, 2 i tak dalej. Dobra. W kolejnym rzędzie robimy 3 i dodawanie, czyli raz, 2, 3 i dodawanie. Raz i 2. I oczywiście tak samo powtarzamy to do końca rzędu, czyli 3 i dodawanie. Ok, i teraz już robimy ostatnie dodawanie, czyli 4 półsłupki, 4 półsłupki
i dodawanie, czyli hop, 2, 3, 4, a w 5. oczku dodawanie, 1 i 2. I tak jak wcześniej powtarzamy to do końca rzędu, wtedy na końcu rzędu powinno być łącznie aż 36 oczek. Dobra. I teraz uwaga, robimy ostatni rząd i w tym rzędzie łączymy obydwie części, obydwie strony. I, no jakbym chciała, żeby ostrość łapała mi wyżej. O, mamy to. I teraz tak, wbijamy się, hop, przednie oczko i to drugie z tyłu. Można tu zostawić na brzegu wolne jedno, nie ma to znaczenia. I teraz uwaga, robimy niby zwykły półsłupek, bo przebiłam, wyciągam, ale teraz zanim robię narzut, obwijam szydełko, uważam oczywiście, żeby mi się nie przewinął tutaj też znacznik i dopiero teraz robię narzut i przeciągam. Tu będzie to pierwsze, o, mamy to i znowu, zobaczcie, znowu się wbijam przez jedno i przez drugie, robię narzut, mocniej wyciągam, odwracam szydełko, narzut i przeciągam i tak robimy do końca rzędu. Dzięki temu tutaj te półsłupki takie będą zupełnie inaczej wyglądały. Zobaczycie, że bardzo fajnie to wygląda, a nie trzeba dużo, żeby taki efekt uzyskać. Więc przerabiamy do końca rzędu tutaj. O, łącznie pewnie wyjdzie z 16, 17, tak strzelam, bo na końcu pewnie też gdzieś się coś ominie. A tutaj na samym końcu zaraz pokażę Wam, jak zakończyć. Zobaczcie, jak to fajnie już teraz wygląda. Inaczej, niby półsłupki, ale takie zawinięte, więc robimy te zawijane półsłupki do końca rzędu i tam się też spotykamy. Dobra, na samym końcu robimy oczko ścisłe, czyli wbijamy się tutaj już w te ostatnie półsłupki, narzut, przeciągam, hop. I teraz kawałek dalej sobie odcinamy, żeby sobie tutaj zostawić nitkę do przyszycia. Wyciągamy, no ostrości, nie szalej. Wyciągamy oczywiście znacznik i mamy skrzydła, oczywiście robimy 2 razy. Zostało nam ostatnia rzecz już nam została, czyli rogi. Ja już tutaj sobie biorę kawałek białej i to jest mega, mega proste. Zobaczcie. Ok, mamy to, narzut i zaczynam od Magic Ringa z 6 półsłupków oczywiście. Raz. Ok, 6 biorę, ściągam, narzucam znacznik, tym razem czarny, żeby było go widać, bo żółty to by mógł troszkę się tutaj wtopić. Ok, i powtarzam aż do 4. rzędu, czyli 2., 3., 4. To są raptem 3 rzędy, po 6 półsłupków, czyli każde oczko przerabiam pojedynczo. Ok, tak żeby w 3 kolejnych rzędach też było łącznie 6 półsłupków i tam się też spotykamy, czyli na końcu rzędu 4. To jest drugi jakby co. O, dobra. I teraz w rzędzie 5 dodamy w taki sposób, aby z tych 6 powstało nam 9, więc tak naprawdę nie jakoś super dużo, więc dodajemy co drugie oczko, więc tak, w pierwszym jest 1 półsłupek, a w drugim są 2 i tak do końca rzędu, czyli łącznie 3 razy. Ok, i teraz w ostatnim już rzędzie, to będzie już rząd 6, robimy po prostu powtarzanie, czyli w każdym oczku robimy 1 półsłupek i będzie już koniec tego. Pamiętamy, że rogi robimy no co najmniej 2, chyba że chcecie zrobić 3, 4, 5, 6, to już jakby zależy od tego, jak chcecie, żeby ten wasz smok wyglądał. Mój smok będzie miał rogi tylko parzyste, czyli 1 para, tak samo jak uszy. O, zobaczcie, tu już jest 7 i 9. Ok,
I teraz na końcu robię oczywiście oczko ścisłe, czyli wbijam, narzut, wyciągam, wyciągam, naciągam, obwijam sobie tutaj 2 razy, czyli raz, 2, kawałek dalej odcinam i skończone. Teraz bierzemy wszystkie części i zszywamy. Zaraz Wam pokażę, w jaki sposób. Na przykład, o, dobra. Wszystkie części tak naprawdę będziemy przyszywać w taki sam sposób do siebie. Ja tu już od razu pokażę to na rogach, czyli wyjmuję znacznik, znajduję swoją igłę i nawlekam. Rogi są na tyle małe, że one nie potrzebują wypełnienia. To jest nitka od Magic Ringa, więc ją zwijam i wkładam do środka. I teraz tak, chciałabym, żeby rogi u mnie były bardziej w tył. Zobaczcie, więc jeżeli robiliście tak samo ślimakiem, jak ja tutaj pokazywałam, to ta część, która tutaj była, czyli te ostatnie półsłupki w rzędzie, na pewno będą z przodu. Hop, a jeżeli chcecie, żeby było do przodu, no to w drugą stronę. Oto taki ale u mnie on będzie miał rogi ustawione w tył. I teraz w jaki sposób to przyszywamy. Patrzymy sobie dokładnie, w którym miejscu. O, to nawet nie jest ta strona, zobaczcie. O, tutaj, tu gdzieś troszkę wyżej może, albo tak. Wszystko zależy od Was. Dobra, mój będzie miał tak. Więc teraz tak, wkładam pod półsłupek tutaj i pod oczko tutaj, czyli na tej części, którą przyszywam. I tak robię ze wszystkimi częściami. Z nogami tak robię, z czym jeszcze? Z głową, czyli głowę łączę z ciałkiem też w taki sam sposób. Jedyne co, to skrzydła. Ja Wam zaraz tutaj zrobię przeskok, pokażę jak skrzydła, bo można je zamontować na 2, 3, 4 różne sposoby. To wszystko zależy od Was jak chcecie. Więc ja tutaj zaraz sobie przyszyję już ciało w taki sam sposób, wszystko. A to co jest inaczej, czyli uszy oraz skrzydła, pokażę za chwilę. Więc przeskakujemy i zszywamy. Ok, prawie cały smok skończony. Zobaczcie, tu są łapki, jedne, drugie, no i jedno skrzydło i jedno ucho. W jaki sposób przyszywamy uszy? Uszy są mega łatwą sprawą, bo tak naprawdę tutaj są 2 nitki i tyle do przyszywania co nic. Więc bierzemy za tą dłuższą nitkę, tą, która była od szydełkowania, a nie ta, która wychodzi nam z Magic Ringa i przykładamy. Ja sobie akurat uszy mam dokładnie tutaj pod rogami i zobaczcie, przekładam po prostu. Hop, teraz przebijam się przez jedno oczko i przebijam się przez drugie oczko. O. Hop, wbijam się i wybijam igłą gdzieś dalej i ta nitka czeka na związanie. I to podobnie robię z tą drugą, tyle że tutaj mam mniej, jeszcze mniej tak naprawdę. Czyli biorę, tutaj mogę sobie jeszcze przejść przez jakąś nitkę, przez oczko jakieś. Teraz się wbijam, nie w tą samą, gdzie ostatnie przechodziło, to jest najważniejsze. Czyli jak przechodziło tutaj, to tu wbijam obok, wychodzę dokładnie w tym samym miejscu. O, powiedzmy, że nawet spoko się ułożyło. I związuję. Ważne, żeby ta nitka wychodziła dokładnie z tej samej przestrzeni. Teraz biorę, związuję w supełek, nawlekam jedną, wbijam się w miejsce, z którego wychodzi, tutaj, przebijam się gdzieś dalej, teraz nawlekam drugą, tak samo wbijam się w miejsce, gdzie wychodzi i przebijam się gdzieś dalej. Hop, tu sobie jeszcze ściągam i teraz napinam, odcinam i napinam, odcinam. Ok, ale co jeśli mamy jedną? Tak jak tutaj jest jedna, ona jest od przyszycia głowy, tylko że jest niestety troszkę rozdwojona. O, dobra. I co teraz? Ok, patrzymy. Wbijamy się igłą dokładnie w miejsce, z którego wychodzi i przebijamy się, no dokładnie, i przebijam się obok. Teraz, no tutaj mam na tyle krótką, że muszę wyjąć ją. Teraz pod igłą, zobaczcie, i teraz z powrotem, teraz przeciągam troszkę igłę
i nawlekam z powrotem. No, właśnie tak jest, jak już jest króciutka i się rozdwaja. Okej, mam to. Teraz przeciągam całość. Ściągam i wbijam się znowu w to początkowe miejsce, tak? Czyli nie tu, gdzie teraz wyszła, a w miejsce, z którego na samym początku wychodziła. Przebijam się gdzieś dalej. Patrzę, czy mi... No już wyszła, wiadomo. Tak się dzieje, jak są krótkie już nitki. O. Dobra. I przeciągam. I ciągnę. I tutaj ten supełek nam się idealnie chowa. I tak samo naprężam, odcinam. I hop, tu jeszcze sobie zostawiłam białą do związania, ale już pokazałam wam tutaj przy uszach. No dobra, i jeszcze skrzydełka. Skrzydełko jest na płasko, zobaczcie. Układam sobie, żeby tak samo się ułożyło. Oczywiście nitką tą w stronę ciała. Hop. Układam tak samo, żeby one były równo. Powiedzmy, że są w miarę równo. I przyszywam. Hop. Tutaj pod gęstwinkę taką nitek. Hop. Hop. I tak naprawdę to jest tutaj cała filozofia, że przyszywamy je tak mocno, jak chcemy tak naprawdę, nie? Ja tutaj, zobaczcie, tylko tą część taką jedną przyszyłam, żeby one później mogły się inaczej układać. Sprawdzam, żeby skończyły się w tym samym miejscu dokładnie i tak samo chowam nitki jak wcześniej, więc tak naprawdę hop. I tutaj zostało mi jeszcze wyszycie gwiazdek, więc przeskakujemy jeszcze do wyszywania gwiazdek. Ok, ja już tutaj sobie dwie tak w miarę zrobiłam. Patrzę, że już druga wygląda lepiej niż ta pierwsza. Ok, pierwsza nitka oczywiście jest gdzieś dalej, żeby później do niej wrócić. Gwiazdek robimy tyle, ile chcemy. W jaki sposób? Hop, najpierw przebijamy się w jedno miejsce i robimy jedną jakby nitkę. Hop, na początku taki jakby trójkąt tworzymy. Przebijamy się w bok. Zobaczcie, wbijam się tu, ale już jestem obok. Hop. Teraz, żeby powstało nam, nie wiem, czy nie jestem ciut za wysoko, tak żeby nam powstało A. O. Hop, powstaje nam A. I teraz z tego ramienia musimy wyjść tutaj. Teraz przechodzimy do tej strony i wychodzimy sobie tutaj dołem. Hop. I ostatnie ramię tworzymy, wracając do tej nitki zupełnie z lewej strony. Ja jeszcze sobie za chwilę pewnie parę gwiazdek tutaj stworzę. O, zobaczcie, tu już się przebije na przykład, żeby na brzuszku mu powstała. I mamy gwiazdkę. Pięknie się prezentuje. Gwiazdek możemy zrobić dużo, mało. Możemy mu gdzieś tutaj zrobić obok. Ważne, żeby z tego powstały takie gwiazdki jak na niebie tutaj, ok? Więc można mu zrobić gwiazdki, można mu w ogóle nic nie wyszywać. Tu już jest popis wasz. Ja sobie tutaj stwierdziłam, że zrobię parę, może jeszcze na brzuszku mu zrobię, może na jednym skrzydełku. Zobaczymy. Ok, więc co? Poza tym już jest skończony, wszystko mamy przyszyte. Mam nadzieję, że dziergało się przyjemnie. Gdyby się okazało, że czegoś nie wytłumaczyłam albo coś za mało wytłumaczyłam, to czekam na was w komentarzach. O, tu uszko mu spada coś. No dobra. Tym smokiem rozpoczęliśmy chińskie znaki zodiaku i w tym roku właśnie co miesiąc będzie się pojawiał nowy chiński znak zodiaku. Zaczęliśmy od smoka, ponieważ ten rok to rok smoka. Tak, 2024 to rok smoka, dlatego postanowiłam, że pierwszy właśnie będzie ten smok. No to co? Dzięki, że dziergałaś ze mną. Zostaw łapkę w górę, subskrybuj kanał i naciśnij dzwoneczek, żeby być na bieżąco z nowymi filmikami. Oczywiście w razie pytań, komentarze do waszej dyspozycji albo Instagram, Facebook, TikTok.
gdzie chcecie, piszcie, odpiszę. No to co? Jeszcze raz dzięki i do następnego. Pa!